Cześć, tu Kamil i witam Was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zabieram Was na spacer po rynku głównym w Krakowie. Rynek główny w Krakowie został wytyczony na prawie magdeburskim 5 czerwca 1257 roku. Jest największym placem w Krakowie, a dodatkowo jego wielkość robi z niego największy średniowieczny rynek w całej Europie. Jaki rynek w Krakowie jest, każdy wie i każdy widzi. Na pewno można go zaliczyć do jednego z najpiękniejszych miejsc w Europie, a nawet na świecie. Ale czy rynek w Krakowie jest taki oczywisty? Jakie kryje historię? Jakie ciekawostki są z nim związane? Opowiemy sobie o tym w tym odcinku. Zapraszam Was serdecznie na odcinek z serii Cudze chwalicie, swego nie znacie. Czyli jeżeli nie możemy zwiedzać pięknych miejsc za granicą w czasie pandemii, doceńmy to, co piękne i polskie. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, zapraszam Cię do wciśnięcia przycisku subskrybuj oraz dzwoneczka, daj łapkę w górę i oczywiście zapraszam też na mój Instagram. Chodźcie, zabieram Was na krótki spacer po krakowskim rynku. Po pierwsze i najważniejsze, wymiary rynku podawane przez dosłownie każdy przewodnik po mieście to nie jest równe 200 na 200 metrów. A to dlatego, że żadna z pierzei, czyli ścian rynku, nie jest równa. Rynek główny wygląda jak kwadrat zarówno na zdjęciu z lotu ptaka, jak też na planie miasta. Ale każdy bok tego placu ma inną długość. Żeby nie być gołosłownym, pierzeja północna mierzy sobie 198,5 metra, wschodnia 203,5 metra, zachodnia 202,8 metra i jedynie południowa to równe 200 metrów. Nie są to wartości ekstremalnie odmienne od umownie przyjętych, ale jednak. Powierzchnia rynku więc to siłą rzeczy odrobinę ponad 4 hektary. W świadomości wielu z nas utarło się też przekonanie, że krakowski rynek jest na pewno tym największym w całej Europie. Ale czy aby na pewno? Zanim sobie na to pytanie odpowiemy, musimy sobie uświadomić, że rynki różnych miast nie zawsze mają kształt kwadratu, ani nawet prostokąta. Mamy tu naprawdę szerokie spektrum możliwości i często właśnie w takich mniej oczywistych kształtach ukryta jest spora powierzchnia danego placu. Jeżeli chodzi o największy rynek w Polsce, rekord absolutny należy do mazurskiego Olecka. Tamtejszy rynek ma nieregularny, trapezowaty kształt o wymiarach 265 na 215 na 228 i 225 metrów. Zatem powierzchnia tego placu jest 1,5 hektara większa od rynku krakowskiego. Cóż, dla krakowian to na pewno smutne, ale cóż zrobić? W Polsce także rynek w Półtusku posiada pierzeję dwukrotnie dłuższą od rynku w Krakowie. Ma ona długość 400 metrów. Pierwsza ciekawostka, o której chcę Wam opowiedzieć, to ciekawostka związana z nożem, który został zawieszony przy sklepieniu sukiennic. Dokładnie tutaj za mną możecie zobaczyć ten nóż. Co on symbolizuje? Otóż w średniowieczu, kiedy obowiązywało w Krakowie prawo magdeburskie, oczywiście wspomnę o tym, że data zawieszenia tego noża nie jest dokładnie znana, natomiast symbolizuje on karę, która może spotkać drobnych rzezimieszków, którzy w średniowieczu odważyliby się na jakąś kradzież. Jak wiadomo, sukiennice były centrum handlowym i dlatego tutaj gromadziło się bardzo dużo ludzi, którzy chcieli coś ukraść, dorobić się nielegalnie w tym miejscu. I z racji tego, że to prawo magdeburskie było takie bardzo sztywne, za każdy jakiś tam wyczyn niezgodny do końca z prawem groziła kara. I tak na przykład, jeżeli taki drobny rzezimieszek postanowił ukraść jakąś drobną rzecz, to wtedy groziła mu kara odcięcia uszu. Natomiast jeżeli
zdecydował się na jakąś bardziej kosztowną kradzież bądź towaru, który był dużo droższy, wtedy groziło mu już odcięcie ręki. Każdego z takich rzezimieszków właśnie miał odstraszać ten nóż, który zawieszony jest przy sklepieniu sukiennic. Jeżeli staniecie wprost do wejścia do kościoła mariackiego, zobaczycie ze swoimi plecami wejście do sukiennic i w sklepieniu w tym wejściu znajdziecie właśnie zawieszony ten nóż. Legenda mówi o nożu jako narzędziu zbrodni w bratobójczym czynie. I tu od razu nawiążemy do kolejnej ciekawostki związanej z wieżami kościoła mariackiego. Otóż legenda wyjaśniająca pochodzenie noża mówi o dwóch braciach, którzy w czasach panowania księcia Bolesława Wstydliwego budowali wieżę kościoła mariackiego. Młodszy z nich zorientował się, że jego wieża nie będzie tak wysoka jak wieża starszego brata, więc z zazdrości zabił go właśnie tym nożem. Ogarnięty jednak wyrzutami sumienia, odebrał sobie życie, skacząc z wyższej wieży. Nóż został zawieszony na pamiątkę tragicznego wydarzenia, stanowiąc przestrogę przed bratobójczą walką. Legenda jednocześnie tłumaczy, dlaczego wieże kościoła mariackiego tak bardzo różnią się wysokością. Jeżeli jesteśmy już przy temacie kościoła mariackiego i wież związanych z tym kościołem, nie sposób nie wspomnieć tu o melodii, która jest grana codziennie z wyższej z tych wież, czyli hejnałem. Hejnał rozbrzmiewa codziennie, co godzinę na 4 strony świata. Natomiast nie wiem, czy zauważyliście, ale jego melodia w pewnym momencie się urywa. A wiecie, jaka jest związana z tym legenda? No właśnie. Przed wiekami strażnik miejski trąbką dawał sygnał rano do otwierania, zaś wieczorem do zamykania bram grodu. Ale nie tylko. Trąbił też na alarm, gdy na przykład dostrzegł pożar lub zbliżającego się wroga. Pewnego razu, gdy Tatarzy, którzy bardzo często napadali na południową Polskę, doszli pod Kraków, ów strażnik zaczął grać hejnał. Zdążono zamknąć bramy miejskie, ale tatarska strzała przebiła gardło polskiego hejnalisty, nim skończył grać melodia. Na pamiątkę tego zdarzenia melodia hejnału już zawsze się urywa. Nie wiem, czy wiecie, ale do połowy XIX wieku, zanim w Krakowie wprowadzono oświetlenie gazowe, głównym źródłem światła były pochodnie. Tak też po zmroku, po rynku ludzie, mieszkańcy Krakowa musieli poruszać się, trzymając w rękach pochodnie. Nie wiem, czy zwróciliście kiedyś uwagę na takie elementy przy sukiennicach. One są tutaj za mną dokładnie. To są zagaszacze do pochodni. Służyły one do tego, że w momencie, kiedy mieszkaniec Krakowa, osoba, która dzierżyła w dłoni pochodnię, chciała ją zagasić, wkładała ją właśnie do tej części fasady budynku. Pochodnie służyły jako przenośne latarnie, a korzystali z nich nie tylko nocni stróżowie, ale i sami mieszkańcy. Zagaszacze pozwalały szybko i skutecznie zagasić pochodnie po dotarciu do miejsca destynacji. Te kamienne bloki z dziwnie wyglądającymi otworami usytuowane przy wejściach do kamienic naprawdę odgrywały kiedyś bardzo ważną rolę. Dziś te relikty przeszłości można zobaczyć jeszcze na przykład właśnie przy wejściu do sukiennic. Niestety w obecnych czasach pełnią niezbyt satysfakcjonującą rolę, ponieważ często turyści, przechodnie traktują je jako miejsce do zostawiania pustych butelek po trunkach albo niedopałków papierosów. Chyba każdy rodowity krakowianin, a być może nie tylko, zna powiedzenie: spotkajmy się pod Adasiem. A co to znaczy? No właśnie, to miejsce spotkań właśnie pod tym pomnikiem. To pomnik naszego narodowego wieszcza, który stoi w centralnym miejscu przejścia pomiędzy kościołem mariackim a sukiennicami. Pomnik ten powstał w 1898 roku i do dziś pełni
ważną funkcję i rolę dla mieszkańców Krakowa. A dlaczego? Zburzony podczas okupacji niemieckiej, został odbudowany w roku 1955, w 100. rocznicę śmierci Adama Mickiewicza. Stało się tradycją, że 24 grudnia, w dniu imienin Adama, pod cokołem składane są przepiękne kwiaty od krakowskich kwiaciarek. Otaczają go 4 alegoryczne figury symbolizujące ojczyznę, poezję, naukę i męstwo. Miejsce to cieszy się także powodzeniem wśród maturzystów. Nad ranem po studniówce przychodzą pod Adasia, by skakać wokół pomnika na jednej nodze. Podobno liczba okrążeń równa się ocenie, którą zdający mogą otrzymać na egzaminach dojrzałości. Jeżeli ten film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, odwiedźcie mojego Instagrama. No i cóż, napiszcie komentarz, może Wy znacie jakieś inne ciekawostki związane właśnie z rynkiem głównym. Bardzo dziękuję, że byliście w tym odcinku. Mam nadzieję na więcej możliwości nagrywania dla Was kolejnych odcinków. Zbliża się wiosna, zmienia się pogoda, więc mam nadzieję, że aura pozwoli nam na to, żeby odwiedzać nowe, ciekawe miejsca w Polsce, no i dzielić się nimi z Wami. Dzięki, że byliście w tym odcinku i do zobaczenia w kolejnym.